O tym, z kim walczyła jakaś armia, mówi bardzo dobrze bilans jej ofiar. Więc z kim walczyła UPA? Zacznijmy od tego wykresu. To nie jest precyzyjna księgowość śmierci, bo takich pełnych danych nie mamy. To jest wykres poglądowy oparty na uśrednieniu szacunków historyków i dokumentów archiwalnych. Ale nawet jako wykres poglądowy pokazuje rzecz fundamentalną. Największą grupą ofiar UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, byli Polacy. Nie żołnierze Armii Czerwonej, nie funkcjonariusze NKWD, tylko przede wszystkim polska ludność cywilna. Kobiety, dzieci, starce, całe wsie. I to też niekoniecznie szlachcice. To byli zwykli chłopi bardzo często, a nawet w przeważającej części. I to jest bardzo niewygodne dla współczesnej ukraińskiej narracji, w której UPA przedstawiane jest jako bohaterska armia walcząca o niepodległość Ukrainy przeciwko potwornemu Związkowi Radzieckiemu. Owszem, UPA walczyła z Sowietami, tego nie należy negować, ale jeśli spojrzymy na bilans ofiar zadanych przez UPA, to ta odpowiedź wydaje się wyglądać zupełnie inaczej. Według IPN ukraińscy nacjonaliści wymordowali od 80 do 120 tysięcy Polaków. Historycy tacy jak Grzegorz Motyka często mówią w skrócie o około 100 tysiącach ofiar. Grzegorz Chryciuk podaje, że na samym Wołyniu zginęło od 40 do 70 tysięcy Polaków, a w Galicji Wschodniej kolejne 20 do 25 tysięcy. Z kolei dane sowieckie, przywoływane m.in. przez Iwana Kaczkowskiego, mówią o około 30 tysiącach ofiar działań OUN i UPA po stronie sowieckiej i prosowieckiej w latach 1944-1953. Ale uwaga, to nie byli wyłącznie żołnierze NKWD, w tej liczbie są także cywile, urzędnicy, działacze komunistyczni, miejscowi ludzie uznani za prosowieckich, często po prostu Ukraińcy. I to prowadzi do najważniejszego pytania tego filmu. Kim naprawdę była UPA? Czy była tylko partyzantką niepodległościową? Nie. To byłoby nieprawdziwe uproszczenie. Była także organizacją stosującą terror wobec cywilów, odpowiedzialną za czystkę etniczną Polaków, w Polsce nazywaną wprost ludobójstwem. Była organizacją, która mordowała Żydów ocalałych z zagłady i była organizacją, która mordowała także własnych rodaków. Ukraińców uznanych za zdrajców, donosicieli, ludzi sowieckich albo po prostu osoby pomagające przeżyć Polakom. Dlatego w tym filmie nie będę pytał tylko, z kim UPA walczyła, bo ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, kogo UPA zabijała najczęściej i po co. I teraz najważniejsze, ten wykres nie ma udawać, że znamy każdą ofiarę z imienia i nazwiska, bo nie znamy. W wielu miejscach nie było ekshumacji, nie ma pełnych list, część miejsc zbrodni nadal nie jest przebadana, a przez lata poszukiwania i ekshumacje np. polskich ofiar na Ukrainie były i są utrudniane. Dlatego jest to wykres poglądowy i zrobiony o takie uśrednione szacunki, o których powiem za chwilę. Ale i tak widać, że największą grupą ofiar UPA nie byli żołnierze Armii Czerwonej, nie byli funkcjonariusze NKWD, nie byli to niemieccy okupanci. Największą grupą ofiar byli Polacy, przede wszystkim bezbronna ludność cywilna i podkreślam, to nie była żadna szlachta, która miała szansę uciskać Ukraińców, bo to najczęściej byli chłopi. I to właśnie jest klucz do odpowiedzi, czym naprawdę była UPA, tak obecnie wynoszona na sztandary i taka na pomniki nawet wynoszona na Ukrainie. Oczywiście UPA walczyła ze Związkiem Radzieckim. Tego nie będę negował. Po 1944 roku prowadziła walkę partyzancką z aparatem sowieckim, z NKWD, milicją, administracją, lokalnymi strukturami komunistycznymi i kolaborantami systemu w ich pojęciu.
Ale jeśli ktoś mówi, że to była przede wszystkim bohaterska armia antyradziecka, to ten wykres każe postawić pytanie, dlaczego zatem główną grupą jej ofiar byli Polacy? Bo w przypadku Polaków nie chodziło przecież o walkę wojskową. Chodziło o planową akcję usunięcia ludności polskiej z uznawanych przez ukraińskich nacjonalistów za ukraińskie. Mordowano całe wsie, kobiety, dzieci, starców, to wszyscy wiedzą. Celem nie było pokonanie armii, było zniszczenie obecności Polaków na tych terenach. I dlatego właśnie w Polsce mówimy o ludobójstwie. I teraz zobaczmy, kto właściwie to mówi, bo to nie są wyłącznie emocje rodzin ofiar, ani żadna polska publicystyka. Oczywiście bardzo porządne badania zrobił Polski Instytut Pamięci Narodowej, który podaje, że w latach 43-45 Ukraińcy wymordowali od 80 do 120 tysięcy Polaków. Sam IPN zastrzega się, że dokładnej liczby ofiar nie da się dziś ustalić, właśnie między innymi przez to, że Ukraina utrudnia prowadzenie badań. Grzegorz Motyka to jeden z najważniejszych polskich badaczy konfliktu polsko-ukraińskiego. Mówi o około 100 tysiącach ofiar polskich, w tym około 60 na Wołyniu oraz 30 do 40 tysiącach w Galicji Wschodniej i innych częściach Polski. Motyka, trzeba powiedzieć, nie jest takim autorem jakichś skrajnych szacunków, to jest raczej dość ostrożny badacz i też mocno oddziela zbrodnie np. UPA od polskich akcji odwetowych. Kolejny, Grzegorz Chryciuk, podaje ostrożniejsze liczby regionalne. Dla Wołynia pojawiają się u niego szacunki rzędu 35 do 60 tysięcy polskich ofiar ukraińskiej czystki etnicznej, a dla Galicji Wschodniej około 20 do 25 tysięcy. To jest bardzo istotne, bo pokazuje, że nawet przy ostrożnych wyliczeniach mówimy o dziesiątkach tysięcy zamordowanych polskich cywilów. Timothy Snyder to amerykański historyk z Yale. Trudno go podejrzewać o polski nacjonalizm, a jednak także on opisuje działania UPA jako czystkę etniczną. W jego szacunkach pojawia się 40 do 60 tysięcy polskich cywilów zabitych na Wołyniu i około 25 tysięcy w Galicji Wschodniej. John Paul Himka, historyk ukraińskiego pochodzenia z Ukrainy, jest szczególnie ważny w temacie Żydów. On nie wybiela OUN ani UPA, przeciwnie, pisał o udziale ukraińskich nacjonalistów w zagładzie i o tym, że sama UPA odpowiada za kilka nawet tysięcy żydowskich ofiar, choć większy problem dotyczył wcześniejszej ukraińskiej policji pomocniczej pracującej z Niemcami. On stara się to rozdzielić. Per Anders Rudling, badacz niezwiązany ani z polską, ani z ukraińską polityczną pamięci, również jest krytyczny wobec heroizacji OUN-UPA. Wskazuje, że główne szacunki liczby polskich ofiar na Wołyniu mieszczą się w granicach 40 do 70 tysięcy, no to tylko na Wołyniu, nie pomijając całą Galicję Wschodnią. David Marpels, kanadyjski badacz Ukrainy, jest ważny z innego powodu. On pokazuje, jak w niepodległej Ukrainie budowano pamięć o OUN i UPA jako o bohaterach narodowych. Czyli on pomaga zrozumieć, dlaczego dzisiaj UPA bywa wynoszona na sztandary, mimo że jej historia jest obciążona masowymi mordami cywilów. I wreszcie Iwan Kaczowski. To jest ukraińsko-kanadyjski politolog. Niektórzy uważają, że jest autorem kontrowersyjnym, zwłaszcza przez swoje tezy o Majdanie, gdzie twierdził, że część strzałów w 2014 roku mogła paść z budynków kontrolowanych przez stronę Majdanu, a ta interpretacja jest mocno krytykowana. Ale w sprawie OUN i UPA Kaczowski nie jest autorem wybielającym banderyzm. Pisze o UPA jako organizacji stosującej terror
i przywołuje dane KGB, według których OUN UPA w latach 1944-1953 zabiła około 22 000 cywilów oraz około 8 000 ludzi struktur wojskowych, bezpieczeństwa, milicji i formacji pomocniczych. Żeby nie zanudzać Was czytaniem danych, to w opisie tego filmu i w komentarzu dam Wam link do strony internetowej, na której zamieszczam bardziej szczegółowe dane o tych szacunkach i tam możecie zobaczyć, kto jakie liczby szacował i jak one się mniej więcej mieszczą, w jakich granicach. No i powiem też, że do sporządzenia tego wykresu to przyjąłem takie liczby, można powiedzieć, średnie, uśrednione zupełnie. Jak jeszcze raz powtarzam, ten wykres jest tylko i wyłącznie wykresem poglądowym. On na pewno nie odpowiada prawdzie, chociażby z tego powodu, że ta prawda jest nieznana dzięki m.in. tej postawie Ukraińców. Także zalecam pewną ostrożność w podchodzeniu do danych KGB, które mogą być z jednej strony zainteresowane zawyżaniem ofiar, na przykład tych rosyjskich, żeby podkreślić, jak zbrodnicza jest UPA. Z drugiej strony sami Ukraińcy mieli tendencję do zaniżania tych danych. Ważne jest też, żeby pamiętać o tym, iż mordów ludności polskiej nie dokonywała wyłącznie UPA. Tam dużą zasługę mają również inne organizacje ukraińskie. Na przykład na kanale jest osobny film o ukraińskim Legionie Samoobrony. Będzie też film o SS Waffen Galicjen. Tak więc zapraszam do subskrybowania tego kanału. No oczywiście niektórzy mówią, że tak, na przykład to była Rona, mordowała gdzieś w powstaniu i tam nie było Ukraińców. Nie jest to prawda. W powstaniu z powstańcami walczyli zarówno Ukraińcy, jak i ta osławiona Rona, która faktycznie nie była organizacją ukraińską, ale na ten temat też będą lub były filmy. Dlatego zapraszam do przeglądania i do subskrybowania naszego kanału. Co jednak z tych wszystkich danych wynika? Po pierwsze, nie da się opowiadać uczciwie o UPA wyłącznie jako o armii walczącej z Sowietami. Tak, UPA walczyła z Sowietami, ale nie tylko z nimi i Sowieci nie byli jej głównymi ofiarami. Po drugie, najcięższa zbrodnia UPA dotyczyła Polaków i to nie przypadkowych Polaków, którzy znaleźli się na linii frontu, tylko polskiej ludności cywilnej, mordowanej tylko dlatego, że była polska. Po trzecie, UPA mordowała także Żydów, zwłaszcza tych, którzy przeżyli zagładę, ugrywali się w lasach albo byli uznawani za element wrogi. Po czwarte, UPA mordowała również Ukraińców i nie dlatego, że byli obcym narodem, ale dlatego, że byli uznani za zdrajców, donosicieli ludzi sowieckich, przeciwników politycznych. No i jest prawie 400 udokumentowanych przypadków zamordowania Ukraińców, którzy pomagali Polakom. I właśnie dlatego pytanie nie brzmi, czy UPA miała epizod walki z Sowietami? Bo miała. Pytanie brzmi, czy ten epizod wystarcza, aby organizację odpowiedzialną za masowe mordy cywilów przedstawiać jako symbol narodowego bohaterstwa? Moim zdaniem ten wykres pokazuje, że niekoniecznie, bo organizację można oceniać po deklaracjach, hymnach, sztandarach i po późniejszej legendzie, ale można ją oceniać znacznie prościej, po tym, kogo najczęściej zabijała. A gdy spojrzymy na ofiary, to moim zdaniem legenda UPA zaczyna się, delikatnie mówiąc, rozpadać. Jestem ciekaw Waszych zdań na ten temat. Napiszcie w komentarzach. No i zachęcam do subskrybowania kanału. Cześć, trzymajcie się. Poza legendą, audiobooki na YouTube.